Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Remix, a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy w Black Mirror. Nie pamiętam, co się dzieje. Chyba z tydzień przerwy miałem. Okej, jesteśmy w kościele. Czyli już musieliśmy być w Willow Creek. Nie, no dobra, to pamiętam, nie? Z tego co pamiętam, to nie mogę opuścić się w tej chwili terenu kościoła, muszę coś tutaj zrobić. Czy wejść do niego? Nie, bo główne wejście i to poboczne też jest zamknięte, ogólnie jest zamknięty kościół. Zaraz, wyjdę stąd w ogóle? Nie. No, nie mogę teraz wyjść, na mapę nie mogę kliknąć, czyli... Dobra, na tyły cmentarza najpierw się może udamy. W ogóle zauważyłem na nagraniach, że jak przechodzę do innej lokacji i robię w ten sposób, czyli klikam 2 razy i on automatycznie tak przechodzi, to się nie ściemnia ekran, tylko od razu jest takie... Jest drugi ekran, nie? I jeszcze ta druga lokacja. No, ale to jest nieważne, to może nagrywam bandicamem, to może on jest po prostu taki ubogi. A trudno, innym programem nie działa. Grób Williama. To jest dość ważne, nie? I mamy tak, jakieś tutaj krypta, tutaj jest kolejna krypta. One of the crypts of our family. I don't even know who's buried in it. Przed chwilą nagrałem Runawaya i boję się, że niestety jakość będzie zła. Jakość będzie zła, bo namieszałem troszkę z ustawieniami mikrofonu i trochę za bardzo zbierał. I mimo tego, że miałem bardzo cicho słuchawki, on to zebrał jak... No bardzo dobrze to zebrał. Znaczy w takim sensie, że... No, źle dla mnie. Ale dużo zebrał głos. Nieważne. I'll find out the whole truth, even if I go through hell for it. Okej. Co tu jest świeczka? Mogę? Nie. Czyli z Williamem wszystko. Znaczy z grobem Williama. Nic więcej się nie dowiemy. O, tutaj właśnie te nagrobki. Coś pamiętam z nimi będzie, ale to... The names carved in stone are no longer legible. Czasami, kurczę, wydaje mi się, że za dużo spoileruję. Po prostu jak już pamiętam, że coś będzie z czymś związane, znaczy, że coś będziemy w przyszłości robić coś z tą lokacją, coś z tym przedmiotem, to ja już od razu to mówię. Więc może postaram się przestać. Z grabarzem chyba o wszystkim gadaliśmy. Sprawdźmy główne wejście. Oczywiście zamknięte. Chociaż może... The main entrance is nie, closed bo... and only opens on Sundays. Aha. I've got to use the side entrance. Czyli tak, w niedzielę jest otwarte tylko główne wejście, a jak ktoś chce przyjść sobie do kościółka w inny dzień, to jest boczne otwarte, tak? No okej, sprawdźmy czy będzie otwarte, chociaż wątpię, bo... The church is locked. Tak, ojciec Fryderyk wyjechał gdzieś. Tutaj nic ciekawego. Kruki. Nie. To są chyba kruki, nie? Wrony? Może. Bardziej chyba wrony. Dobra, nieważne. A spróbujmy jeszcze raz z nim pogadać. May I disturb you? Zobaczymy. Może powie nam coś o grobie Williama albo o tamtych nagrobkach? Not for long, I've got a lot of work to do. Okej, ojciec Fryderyk, kiedy wróci pewnie Has czy Father Father coś? Frederick returned yet? No, he hasn't. It's a long journey from Winshire. He won't be back until tomorrow. Do jutra, okej. Tomorrow. I'd like
You'd like to go inside the church, but I already told you about that. Now go. I have to finish this before dusk. Co to, automatyczny dzwon? It's 7 o'clock. I should return to the main gate. If Herman is true to his word, his man will be waiting A, there jest for me. 7, okej. No tak. Jest i ziomuś. You must be Dr. Herman's man, is that right? I'm not Herman's man. I just work for him from time to time. You're Samuel Gordon, aren't you? I've got Samuel something to Gordon. deliver. Yes. Please give it to me. Yeah, why not? I don't care who you are anyway. I was supposed to give this package to whoever came to this gate at 7. That's when my job is over. Take it so I can go. Hold on a minute. Are you Mark? Yeah, that's me. Why? Harry said you had worked in our garden. A couple of times. So what? I'd like to ask you about William Gordon. What can you tell me about him? Nothing. I barely knew him. I just worked in the garden. I'm in a hurry. Do you want anything else? No thanks. Good. See you around. Bye. Bye. I hope I'll find what I'm looking for. Okej, bierzemy paczkę i musimy ją na pewno przeszukać od razu. Chyba że on automatycznie ją przeszuka. Bierz. Nie. Dobra, czyli prawym chyba. There's only a watch and a few trinkets in it. Zegarek i kilka drobiazgów, co? A I'll zegarek open coś? it. William made a remark of some kind here. To może być ważne. To my forgetful head, the path to the key begins in the library, on my work table, hidden away under the blue curtain of unwritten words. Jakoś tak skupiłem się na tym, co było narysowane. O, No letter. tak. Wiecie co? Jeszcze raz to przeczytam, ok? Bo... nie przeczytam mi tego drugi raz? Nie. No ale dobra, po moim obrazku można się domyślić, że to jest coś związanego z biblioteką. Jest globus, a książka, pióro, to pióro chyba stało na... Oj, telefon mi dzwoni. Przepraszam na chwilę. Okej, wracamy. No tak. To udamy się do biblioteki w takim razie. Zobaczymy co tam ważnego jest. Boję się, że teraz będzie ta zagadka. A ja nie pamiętam... Nie pamiętam jak to zrobić dokładnie. There's a button under the inkwell. I'll try to press it. Boże, jeszcze jeden telefon. Zaraz wracam. Okej, jedziemy dalej. Przez przypadek wyłączyłem stoper. Przez to, że dzwonili do mnie. A i właśnie, i teraz będzie ta zagadka. A mogłem There's sprawdzić a box of some sort. I'll take it. rozwiązanie. Ale dobra, może pogłówkujemy trochę. Co, zebrałem kulki, co nie? Zgadza się? Jasne.
planet miniatures of the planets of the solar system, carved from hardwood. całego Układu Słonecznego. Nie pamiętam jak to po kolei... Fuck. Ale siara. No nic. I właśnie, mamy tutaj takie podstawki, gdzie musimy umieszczać te planety, ale chyba najpierw je trzeba tu wsypać. Dokładnie. Jak to było? Ziemia była czwarta, Mars był trzeci, albo na odwrót? Zaraz, kurde. Tylko tak, a tu nie mogę kliknąć prawym i nie wiem, która planeta jest która. No to jest Jowisz, to jest Saturn. To strzelam, że jest Neptun albo Uran. Najmniejsza to chyba Pluton. To będzie Mars. Zaraz. Może niebieska to Ziemia. Albo to? Może to. Aha, tam chyba jest woda i lądy. Powiedzmy, że zaraz. Raz, dwa. To jest trzecie. Kurde, trzecia czy czwarta była Ziemia? Jo. Boże. Zaraz. Jowisz był ostatni. Albo przedostatni. Saturn był przed Jowiszem jakoś. Uran. Neptun. Zaraz Saturn... Nie. Pluton to... Uran, Neptun. Uran, Neptun. Uran, Neptun są koło siebie. Znaczy... w kolejności. Kurczę, kiedyś umiałem. Po prostu mówiłem sobie wszystko po kolei. Cyk, 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 cyk. A teraz... to są tak bardzo podstawy. Dobra, strzelamy. Nie wiem. Nie, na pewno źle. A mogę na przykład... Nie, muszę na miejsce odkładać... Ej. Tak o. Ziemia, Mars... Ziemia, Mars. Coś mi się wydaje, że trzecia jest Ziemia. Mars jest czwarty. Tylko czy to jest Mars, czy to jest Mars? Fuck. Fuck. Nie, wiecie co? Chyba sobie nie przypomnę, jak to było po kolei. Dlatego chyba zrobimy cięcie? Chyba tak. To zaraz wracam. Okej. Mam rozwiązanie. Fajnie jakby były one podpisane, co nie? To na pewno byłoby mi łatwiej. I na bank bym to zrobił sam, ale... No niestety. Bo to... Jeszcze dodatkowo mam pamiętać, jak są oznaczone te planety, no ale... Dobra, więc to powinno być tu. Ziemia jest trzecia. Mars jest czwarty. Potem idzie Jowisz, tak? Chyba tutaj był Jowisz, a tutaj był Saturn. A ja myślałem, że są ostatnie, no ale... nie. Potem co szło? To chyba było tutaj, to było tutaj, tak? I najmniejsza była tu. Jeja!
Jest klucz. That's it. Mikrofon włączony? Włączony. That must be William's key. Dobra. Ajajajajaj. Normalnie żałosne. Ale nic. Tak, mamy klucz, no to idziemy na górę do wieży chyba, co nie? Nie wiem ile ten odcinek będzie trwał, czy będzie raczej mniej niż pół godziny nie będzie, raczej właśnie więcej. Dobra, idziemy na górę. To jest chyba od tego klucz, nie od wieży, tak mi się wydaje. Raczej na pewno. No, grałem w Runawa i teraz mi się myli, że tutaj mam ekwipunek i opcje. No tak nie jest. Dobra, bierzemy klucz. I wbijamy. No, w końcu. Aha. The door can't be opened. I left William's key on the other side of the door. O, The lock must have gotten stuck. ja bym nie zostawił klucza po drugiej stronie, nie ma takiej opcji. No ale to jest Samuel. Skrzynia. Pierwsze co, skrzynia. The lid won't Oczywiście, move. że zamknięte. Szachy. The black rook is missing. Brakuje czarnej wieży, czyli... Co? Albo zgubił. Albo nie wiem, zabrał do grobu. Pergaminy, wszystko sobie oblukamy. Several scrolls scribbled over with notes. There isn't anything useful on them. No to Black Mirror to było troszkę pocięte. I tam jeszcze nie zgadzało mi się. Znaczy, jak wyłączyłem nagrywanie, to się wyłączyło nagrywanie mojego głosu, mikrofonu, a obraz dalej leciał. Bandicam dalej był włączony i będzie nierówno. I mam nadzieję, że to jakoś dopasuje. Ten dźwięk wstawię i resztę utnę. Mam nadzieję, że nic się nie zepsuje. Dobra. Skończ pierdzielić. Co w szufladzie? Śmieci. Jakaś książka. This title makes no sense. I'll have a closer look. A jaki jest tytuł? Co, może teraz będę mógł There's książkę a small przeczytać? key inside the book. O, The pages have been cropped so as to hide it. I'll take it. aha. Dobra skrytka. Ja bym tak nie zrobił, mimo że nie lubię czytać. To i tak szkoda byłoby mi książki. Zobaczmy co w sekretarzyku. Lots of Pergamin. scrolls and papers, but none with William's writing. He must have been recording the important notes somewhere. A, William za to lubił czytać. O, jest figura z szachownicy, jest wieża. Ziewam. O. Co? Kredens? Jak mi się podobają te muzyczki w Black Mirror. As though I've heard that melody somewhere before. Klimatycznie. Już słyszał tą melodię, tak. Okej. To co? No to co? No to co? Masywna skrzynia. Nie ma The opcji. lid is locked. Na klucz, powiadasz? Ja mam tą wieżę, a ta wieża za pozytywną. As though I've heard that melody somewhere Dobra, before. dobra. Wieża, co to? O! No tak. A little key
It was hidden between the clipped pages of Robert's book. A, no tak. Już od razu tylko znalazłem i już zapomniałem, że kluczyk zebrałem. Czy to do tego? Tak. Skrzynka. Tajemnicza kula. It's cold to the touch. Old maps, a globe, and a sextant. What did William need all this for? Szukał czegoś. A. Nawyk z Ronawaja został. Mogę na przykład... Nie mogę. Zaraz, czy coś na przykład mogę stąd połączyć? No nie bardzo, jakoś mi się to nie widzi. Spróbujmy może otworzyć drzwi. Może uda I'll się. try to push the latch open. Success! Na przykład... nie. I need to explore William's study thoroughly. Dokładnie przeszukać gabinet, powiadasz. Co jeszcze możesz tutaj znaleźć? Może coś na parapecie leży? Nie. Co to? Aha, czyli to jest skrzynia, okej. To jakieś miecze, coś tam, żerandol, łańcuch, nie? Skrzynia. Czy nie trzeba było otworzyć tej The skrzyni lid jakoś? won't move. Chyba, że... A nie, ten kluczyk został tutaj. Myślałem, że może będzie pasować. Może to jest klucz? Nie. To raczej nie. Wszystko trzeba próbować. To? Nie, to dopiero będzie później w użytku. Jak to otworzyć? Spróbujmy i jeszcze raz zajrzyjmy do wszystkiego. Nic. Tu nic. No to do szuflady jeszcze raz. Może pod książką coś było, nie zwróciłem uwagi? Nie. Nie. A kartka papieru jakaś tam leżała. Może... Dobra, zaraz. Świecznik? Nie. Tutaj tak dokładnie. Nie. Książka. Kluczyk. Czy to nie kluczyk? A nie wiem. W każdym bądź razie nie można go podnieść. Tu jakieś zapiski, nic z tego nie. Nie. Szuflada. No co? Dobra, kartka. Nie. Moment, było coś takiego. Teraz sobie przypomniałem. Odsuń się, Samuel. Dobra, moment, sekretarzyk. Coś mi się wydaje, że tutaj. Moment. Że jakiś przycisk był albo co? Jakiś tajemny przycisk. Pod stołem. Chyba nic z tego. Może prawym. Albo prawym na szufladę. A book has been glued to the bottom side of the drawer. The diary of William Gordon. William's diary. Muszę Excellent. pamiętać o tym prawym przycisku. Pamiętniki. Hopefully Co I'll będzie teraz finally czytał? learn what happened that night. A, chyba ta. Ojojoj. March 21st. No dobra, ja I'm się old. wyłączam. Old. I know my time is drawing in, and that is why I want to put some sense into my life.
before I leave this world. I have contributed my last years to looking for the truth about my family and the blood that runs in my veins. Maybe it is also because of the guilt that I bear in my heart for the fate of my dear James. The fate that I didn't have the courage to change. After all the years spent with the old journals, I know at last what the goal of my search is. I must not lose time. March 23rd. In the chronicle of the manor and the old records in the library, I have learned things that were forgotten and much that is new. I learned that James is not the only one to have lost full control of his mind. Throughout the centuries, several of my blood ancestors have suffered from the same affliction that now curses James. It seems as though it is all somehow correlated, has a perverse purpose of some kind. I traced the family line and learned that every one of those poor souls have been born in the same week, repeating with the period of 2 centuries. Is the madness supposed to be punishment of some sort? A punishment for deeds so horrible that we have not been pardoned, even after 700 years? I am terrified by this idea. It follows me now, day and night. April 5th. I feel something is not right with me. I am weaker from day to day. My age has caught up with me at last. As the chronicle foretells, the way to revealing the truth is through 5 symbolic keys. I don't exactly know what their purpose is, but if they can lead me to the truth, I must obtain them. I have decided to pursue first the ones that have been carried over time far from my manor. Centuries ago, the keys were given to different men of our family for safekeeping, so that they couldn't be used together. Luckily, I still have my own with me, and obtaining James's key should not be difficult. If only I had known before what I know today, I would not have given it to him. The next one must be in the hands of Marcus himself, according to the records. The 4th one was given to Durham Gordon, the original owner of the remote manor in Wales. I must set off for Wales soon, that is certain. I still do not know where the 5th key is. Its origin eludes me in the many years of the past. When I obtain the other ones, I must find this last one too. April 15th. I have returned from Wales. My searching was futile. It was not easy to get into the family tomb. Unfortunately, I failed to reveal the next fragment of truth, and returned home empty-handed. Not all hope is lost, however. I will focus on the keys that James and Marcus possess. It should not be hard to obtain them. April 21st. I cannot change what has happened in the past of my ancestors, but I hope I can influence the events of the future. The curse that has plagued our family must be of dateless origin. It must stretch into times as distant as those of Marcus and Mordred, the first Gordons. I have decided to start looking for answers at the place where the body of Marcus rests. I know that the tomb is concealed in the dark underground of the parish. Its entrance has long been lost in forgetfulness. No one knows where to begin to look for it. I will set off for the vicarage tonight, April 26th. Whatever it is that is buried underneath Worm Hill, it is not easily within reach. It took me several days before I discovered an extraordinary pedestal with numerous tiny and meticulously shaped stones in the belfry. The whole pedestal is a complex mechanical lock. Surely it will open the way to the church's underground for me. I tried to change the positions of the opposite stones, but it was beyond my will to fully concentrate. I was too tired to attempt to set up the mechanism properly. Before I left for home, I made a drawing of the whole mechanism and returned the stones to their original configuration. Tomorrow I will go to Worm Hill as early as possible. April 27th. Luck was on my side today. I opened the way leading to the tomb of Marcus. Surely,
I'm the first one in centuries to have succeeded in doing so. How great was my surprise when I descended into the tomb. There was not a trace of Marcus's grave. Nothing. His body must be hidden somewhere. I hope that the answer lies in the 4 books surrounding the center of the tomb. Shall wisdom be your way? Writes an old text carved in stone. Even after his death, wisdom protects Marcus as it has in his life. I am almost positive that the first answer is map. Despite the darkness, I tried to write down the text from the books, but it was easier to memorize it. I also found an extraordinary, in all probability, a ceremonial object in the shape of a perfect sphere. When I touched it, it was as though whole long centuries breathed on me. An odd feeling. May 7th. I am afraid of this night. I have not slept for 2 days now, and I hear voices. Yes, human voices. There are dozens of them. Their whispering is melting my ears into a sea of horrifying noise. What's happening with me? Am I mad too? No, I repudiate that, now that I am so close to the truth. Okej. No, te historyjki są strasznie długie, ale bardzo klimatyczne. Fajne. Podoba mi się, lubię takiego czegoś posłuchać. Raczej poczytać, bo za cholerę nie umiem angielskiego. Co, już powiedział, że może wyjść, tak? Feeling so strange. Oh shit. My head. It's gone. It's gone. Sir, you're awake at last. We were starting to worry that something might have happened to you. What happened to you, Samuel? I don't know. All of a sudden, my head started to ache vigorously. I cannot remember anything after that. How did I make it to my room? Bates found you lying unconscious in the attic. Yes, I was going to tidy up there when I saw you lying on the floor. I hurried to get Sir Robert, and then we carried you to your bed so that you could have a rest. I told you, Samuel, that you should take a rest after such a long journey. Perhaps you are right. I have no idea what happened. I vaguely remember having a strange dream, but I cannot figure out what it means. Important thing is that you're all right. Yes, that's true. It would be best for you to sleep for a while. This time, I will follow your advice, Robert. Good. We shall leave you alone then. If it gets worse, come see me. Thank you. Hopefully I will be all right now. Come, Bates. We shall leave Samuel to his rest. Yes, sir. Robert is right. I should take a rest. Tomorrow, I'll find out more than today. Zaczyna się chapter 2. Back to the light. Powrót do światła. Światłości. Obejrzymy jeszcze ten filmik na zakończenie. Jakieś zwłoki w stawie czy czymś. Oh shit. Co to się podziało? Co mu się śni? I had a terrible dream. In the morning, my thoughts were interrupted by a knock at the door. Sir! Sir! Open up! What's going on, Bates? Open up, sir! I have to tell you something.
Hold on, Bates. I'm there in a moment. What's the matter then? It's horrible, sir. Henry, our gardener. They found him in the garden pond. Calm down, Bates. What are you talking about? They found him dead this morning in the pond. I know what I am saying. I saw his body being dragged out. How did it happen? I have no idea. Detective Collier will tell you that. He has been questioning everyone for quite some time now, and he wants to speak to you too. He did not give any of us a chance to recover from the shock, not even Madam. Where will I find him? He's waiting for you in the common room. We had better go there right away, sir. All right, let's go. Detective Collier. Yes. Samuel Gordon, I presume. I need to speak with you. Mr. Gordon, do you know what happened? Yes, Bates told me everything. Good. I need to ask you a couple of questions. Shall we begin? Yes. Did you speak with Henry Stanton yesterday? Yes, I only arrived yesterday, but I spoke with him during the day. Oh, you arrived yesterday. Yes, to attend William's funeral. I understand. What did you speak with Stanton about? I don't know exactly. It was a very trivial conversation. Had you known him from before? No, I only knew Mr. Dickens, who was Henry's predecessor. That was before you left the manor. Yes, about 12 years ago. Okay, let's return to your conversation with Stanton yesterday. Did he seem strange to you? Nervous or disturbed? No, nothing like that. He behaved normally. So, you are saying that he seemed normal? Right. I spoke to Morris, your groom, before this interview. He told me that Stanton would often have a bit too much to drink. Yes, I have heard the same. Madame Victoria has also confirmed it. What do you make of it? Well, they found him in the garden pond, tangled up in algae. I don't know yet how he ended up in there, but the most likely explanation is that it was on account of his drunken state. He might have bumped into something, lost his balance, and fallen into the water. Maybe. But don't you think the water would have awakened him? No, exactly the opposite. It was water that caused his death. He fainted, fell into the pond, and the cold water did its thing. Stopped his heart? He wouldn't be the first drunkard to have drowned like this. What's ironic, however, is that it didn't happen in a lake or a river, but in a little bit of water in the back garden. Oh well, no man can choose his death. If there is nothing you need to ask, I won't be keeping you any longer. Thank you. I have all I need for now. Would you please see me out? Certainly. Follow me, Detective. I will now wait for Dr. Herman's report and close this case. Thanks for your time, Gordon. You're welcome, Detective. Goodbye. Collier wants to close the case. Now that Henry is dead, I've got to find a way to obtain the second part of that strange object. Okej. Czyli nasz koleżka Henry wpadł do stawu, który się znajduje no tam, gdzie zaraz pójdziemy. Zapewne zwłok już nie będzie, ale i tak przeszukamy. Samuel ja raczej tak mało się przejął tym, że on wpadł do tego stawu. Powiedział, a jak Henry nie żyje, to sobie pójdę tam, przeszukam jego rzeczy i poszukam drugiej części tego przedmiotu tutaj, nie? Dobra. Zaczęliśmy rozdział drugi. Muszę coś wykombinować, żeby... Znaczy wykombinować. Ja już wiem, jak będę robił. Po prostu jak będę widział, że rozpoczyna się nowy chapter, to już będę zakończał odcinek i od razu rozpocznę drugi, tak z automatu. Najwyżej nie będzie pożegnania czy coś. Dobra,
Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, ocencie, skomentujcie film i do zobaczenia w następnym odcinku rozdziale. Trzymajcie się, cześć.